Cześć, z tej strony Mieszko Służewski. Możecie mówić na mnie Manfredi. Zapraszam na Brodate Dźwięki. Dzisiaj kolejny odcinek serii Harmonika od podstaw. Poruszymy bardzo ważny temat, czyli oddychanie. Oddychanie, kontrola oddechu i nauczymy się też, jak zagrać na harmonice gamę C-dur, ponieważ samo oddychanie bez grania nie ma sensu. Nie wiem, po co ludzie oddychają. Ostatnio nauczyliśmy się, jak grać na harmonice akordy, jak wydobyć pojedynczy dźwięk. Jeśli dalej macie z tym trudności, odsyłam do poprzedniego filmu. Możecie ewentualnie zadawać pytania w komentarzach. Dziś zajmiemy się oddychaniem. Większość ludzi myśli, że na harmonice gra się dmuchając i wciągając powietrze. Nawet sam ostatnio użyłem tego sformułowania dmuchać i wciągać. Teraz chciałbym to trochę skorygować. Dodam jeszcze, że do zrobienia tego odcinka zachęcił mnie jeden z pierwszych widzów, Gabriel Paczuski, z którym kiedyś miałem okazję przeprowadzać lekcje gry i zwrócił mi uwagę, że dużo wyniósł z tego, co mu opowiedziałem na temat oddychania. Grając na harmonice, dźwięk na wydechu, możemy go zagrać siłowo, dmuchając, tak jakbyśmy chcieli zdmuchnąć świeczkę. Na zasadzie i zauważcie, że ten dźwięk tak brzmi trochę jak klakson w Tico. On jest taki brzydki, siłowy, ta harmonika jest wyregulowana do różnych technik i stroiki się zatykają. Mało tego, takim dmuchaniem siłowym możecie bardzo szybko zabić harmonikę. Stroiki Wam mogą pęknąć, mogą się rozstroić i tak dalej. Na wdechu jest analogiczna sytuacja. W momencie, gdy wciągamy powietrze, to automatycznie ten dźwięk nam się obniża, nie mamy nad nim kontroli. Kiedy zrobimy to siłowo, to brzmi to mniej więcej tak. Też taki klakson w Tico trochę. Pierwsza sprawa, róbmy to delikatnie, równym strumieniem powietrza. Zamiast dmuchania bardziej wyobraźcie sobie, że chuchacie w harmonikę, że to nie jest tylko. Tak samo przy wdechu róbcie wdech zamiast wciągać powietrze, nie róbcie tylko bardziej taki powolny, równy wdech. Zobaczcie różnicę. Teraz zagram to samo. Czwarty kanał na wydechu i na wdechu, a nie na dmuchnięciu i wciągnięciu. Kolejna sprawa. Tutaj wiem, że część harmonikarzy mnie pewno zje za to, ponieważ zdania są mocno podzielone, ale ja jestem zdania takiego, że w momencie, kiedy gramy na harmonice, nie całe powietrze powinno iść nam przez usta. Mamy tutaj taki wentyl bezpieczeństwa w postaci nosa i część powietrza możemy wypuścić nosem. Zauważcie, spróbujcie zrobić taki eksperyment. Zagrajcie sobie dźwięk na wydechu, jednocześnie przyłóżcie palec i powinniście poczuć część tego powietrza, jak Wam wychodzi nosem. Można to zrobić też przykładając na przykład drugą harmonikę do nosa, co kiedyś Tomek Kamiński prezentował na którychś warsztatach. No ja nie mam aktualnie jakiejś takiej wolnej harmoniki, więc może nie będę tego prezentował, ale chodzi mi o samą ideę. Część powietrza idzie przez harmonikę, część idzie przez nos. Mało tego, głośność dźwięku możemy kontrolować za pomocą odpowiedniego zarządzania powietrzem. Część powietrza puszczamy przez harmonikę, część nosem. Im więcej powietrza idzie przez harmonikę, tym głośniejszy dźwięk. Im więcej wypuszczamy nosem, tym cichszy dźwięk. Mało tego, przy długich, skomplikowanych frazach to jest coś, czego nie da się opowiedzieć. To jest kwestia już doświadczenia, ale uczymy się tak dystrybuować powietrze, że po prostu w momencie, gdy mamy dużo dźwięków na wdechu, mało dźwięków na wydechu, to więcej tego powietrza wydychamy nosem po to, żeby się nie zapowietrzyć i w drugą stronę. Może Wam zaprezentuję mniej więcej to, o czym mówiłem, czyli spróbuję zagrać dźwięk, który jest cichy, będzie coraz głośniejszy i będę tym sterował nie poziomem oddechu, a tylko i wyłącznie tą dystrybucją pomiędzy ustami a nosem.
Może trochę wspomogłem się oddechem, bo wiadomo, że nie wszystko możecie zrobić tą dystrybucją powietrza, aczkolwiek polecam nauczyć się grać w ten sposób, żeby nie całe powietrze szło przez harmonijkę, żebyśmy nie robili tego siłowo, tylko właśnie, żeby to był taki mocny strumień powietrza, ale równy i jednocześnie delikatny. Może to brzmi trochę jak sprzeczność, mocny, ale jednocześnie delikatny, ale zauważcie, jak chuchacie, to powietrze idzie takim równym strumieniem, ale nie jest mocno skupione, nie ma takiego uderzenia, nie ma takiego tylko bardziej i na wdechu analogicznie, nie robimy jakbyśmy pili przez słomkę, tylko bardziej jakbyśmy robili taki głęboki wdech. Jeszcze raz może zaprezentuję. I teraz ta wersja, to czego nie róbcie. No to nie brzmi ładnie przy okazji. Więc to jest kolejna rzecz, która może Wam bardzo dobrze poprawić brzmienie. Jak już wiemy, jak oddychać, jak wydobywać te dźwięki na wdechu i na wydechu, w miarę potrafimy wydobyć pojedynczy dźwięk z harmonijki, to teraz może nauczmy się, jak zagrać gamę C-dur na harmonijce, czy w zasadzie skalę jońską na harmonijce C w tonacji C, na każdej innej harmonijce będzie to skala jońska, ale w innej tonacji. Różnicę między gamą a skalą wyjaśnię w osobnym materiale, na razie się tym nie przejmujcie. Gama C-dur. Zagramy ją w środkowym rejestrze, jako że tu jest najłatwiej, nie musimy stosować technik jak bendingi czy overbendingi. Wszystkie dźwięki mamy łatwo dostępne na wydechu i wdechu. Tabulaturę do tego, jak zagrać gamę C-dur, znajdziecie tutaj gdzieś obok. Może umieszczę ją w komentarzu albo w opisie pod filmem. Możecie też spróbować wyłapać to ze słuchu. Też powiem Wam, jakie kanały tutaj gramy. Zaczynamy. Gama C-dur. Zaczynamy od dźwięku C, czyli czwartego kanału dmuchanego. Potem mamy dźwięk D, czyli czwarty kanał na wdechu. Piąty kanał na wydechu. Piąty na wdechu. Szósty na wydechu. Szósty na wdechu. A teraz uwaga, bo jest na odwrót. Siódmy na wdechu. I siódmy na wydechu, czyli znowu dźwięk C. Warto też nauczyć się, jakie to są dźwięki. Czyli jeszcze raz. Czwarty kanał na wydechu, dźwięk C. Czwarty kanał na wdechu, dźwięk D. Piąty kanał na wydechu, dźwięk E. Piąty kanał na wdechu, dźwięk F. Szósty kanał na wydechu, dźwięk G. Szósty kanał na wdechu to jest dźwięk A. Siódmy kanał na wdechu to jest dźwięk B, czy znany w Polsce czasami jako dźwięk H. Skąd to się wzięło, może też wyjaśnię w osobnym materiale. No teraz zapamiętajcie, że to jest dźwięk B albo dźwięk H. I siódmy dźwięk na wydechu to jest znowu dźwięk C. Jest to ten sam dźwięk co czwarty na wydechu, tylko że oktawę wyżej. Jakbyśmy zagrali oba dźwięki naraz, to zauważcie, że one ładnie ze sobą współgrają. I teraz może to samo, tylko w odrobinę szybszym tempie. To jest gama C-dur. Oczywiście nie polecam ćwiczyć jej w takim szybkim tempie, tylko starajcie się ją grać powoli, czystym dźwiękiem, oddychając przez harmonijkę do góry i potem analogicznie od góry na dół. Już nie będę tłumaczyć, jak to zagrać z góry na dół. Po prostu możecie sobie przewinąć film, nie wiem, ściągnąć, puścić go od tyłu, to będziecie mieli jak zagrać gamę C-dur z góry na dół. I to jest ćwiczenie jako zadanie domowe. Polecam ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.
Możecie spróbować zagrać sobie to z metronomem, ustawiając jakieś bardzo wolne tempo, powiedzmy 60 uderzeń na minutę i grać jeden dźwięk na jedno uderzenie metronomu. Po to, żeby wyrobić sobie taką dyscyplinę i jednocześnie ćwiczyć granie w timie tak zwanym, czyli granie w punkt w rytmie. I jeśli chodzi o część merytoryczną, to by było tyle. A teraz chciałbym przejść do stałego punktu naszych lekcji, czyli polecić dzisiaj jedną płytę. Będzie to płyta zespołu The Moon Gang, płyta Taxi. Bardzo fajna płyta, dużo harmoniki, płyta polskiego zespołu. Na tej płycie gra kilka osób, które miałem okazję poznać osobiście podczas mojej harmonikowej przygody. Między innymi świetny harmonikarz i lider tego zespołu, niestety już nieistniejącego zespołu, Romek Badański. Chylę czoła, bo to był mój w zasadzie pierwszy nauczyciel gry na harmonijce, gdzie 12 lat temu jak zaczynałem, pojechałem do Romka na warsztaty i tam stawiałem pierwsze kroki. Dzięki Romek. Polecam The Moon Gang, Taxi, przesłuchajcie. Może ktoś z Was ma tę płytę, ale zgubił pudełko, to możemy się dogadać, ponieważ mam tutaj egzemplarz płyty z pudełkiem, ale mam też samo pudełko, ponieważ gdzieś zgubiłem płytę i udało mi się od Romka, że tak powiem, wycyganić drugą płytę, ale zostało mi samo pudełko, więc jak ktoś ma płytę, to się jakoś dogadamy. I nie byłbym youtuberem, jakbym nie powiedział na koniec, że możecie tu gdzieś kliknąć przycisk subskrybuj, gdzieś tu pod moją stopą, lewą lub prawą, gdzieś tu się powinien pojawić ten przycisk. Możecie dać łapkę w górę. Jak Wam się bardzo nie podobało, możecie dać łapkę w dół. Napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście jeszcze usłyszeć. Zachęcam też do polubienia fanpage'a na Facebooku. Brodate Dźwięki. Trzymajcie się, cześć.